Spór o ceny energii może wrócić do Polski po świętach. Zanosi się na renesans jądrowy w Szwecji. Ukraińcy uderzają w naftowe podbrzusze Rosji. Jest 24 grudnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Na początek pragnę Państwa pozdrowić z mojego rodzinnego Krakowa, z domu teściu. Pragnę też złożyć Państwu życzenia błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego i przechodzę na początek do informacji dnia. Ofensywa Ukrainy na naftowym podbrzuszu Rosji. Wobec bezowocnych rozmów pokojowych USA-Rosja w Miami, strona ukraińska otwiera nowy front obrony przed agresorem, uderzając coraz skuteczniej w naftowe podbrzusze Rosji na Morzu Kaspijskim. Dronopad Ukrainy zagroził dostawom ropy naftowej Rosji z Morza Kaspijskiego, obszaru uznawanego dotąd za bezpieczne podbrzusze sektora ropy w tym kraju. To sposób na zwiększenie strat Rosjan, którzy nie chcą ustąpić w negocjacjach z USA. Spotkanie delegacji Rosji z przedstawicielami USA w Miami nie przyniosło rozstrzygnięć. Cytuję, z wypowiedzi stron wynika, że pozostają one na swoich stanowiskach, a Moskwa nawet je zaostrzyła. Nie widać, aby rozmowy przyniosły postęp, ani tym bardziej przełom, oceniają Witold Rodkiewicz i Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Kreml gra na przeciąganie rozmów, licząc, że nawet jeśli nie doprowadzą one do pożądanej przezeń kapitulacji Ukrainy, to uda mu się doprowadzić do załamania się ukraińskiej armii, a tym samym do upadku władzy w Kijowie, na czym skorzystałyby prorosyjskie siły polityczne na Ukrainie, oceniają analitycy OSW. Wiadomo, że jeden z postulatów Rosji to przeprowadzenie wyborów parlamentarnych na Ukrainie, które mogą wzmocnić siły prorosyjskie. Z tego względu Ukraińcy kontynuują ataki na logistykę naftową Rosji, otwierając kolejny front na obszarze być może niebranym dotąd pod uwagę w kalkulacjach Rosjan. Drony Ukrainy uderzyły już w 20 wiertni rosyjskich na Morzu Kaspijskim. Oznacza to, że blokada naftowa uzyskana z użyciem dronów na Morzu Czarnym i ograniczająca możliwości eksportu ropy rosyjskiej tym szlakiem rozciąga się teraz także na obszar wydobycia ropy na Morzu Kaspijskim. Według Euromaidan Press ukraińskie siły specjalne prowadzą operacje skoordynowanych ataków we współpracy z partyzantami działającymi na Morzu Kaspijskim. Ich dane wywiadowcze pozwalają Ukrainie planować szlaki oraz terminy lotów dronów tak, aby dotarły do platform naftowych oraz statków pracujących w sektorze naftowym na Morzu Kaspijskim. Platformy Filanowski, Korczagin i Rakuszecznoje na tym akwenie są kluczowe z punktu widzenia wydobycia Łukoila na Morzu Kaspijskim. Zostały zaatakowane wielokrotnie na przestrzeni ostatniego tygodnia. Uszkodzone zostało ponad 20 wiertni oraz system utrzymywania ciśnienia niezbędny przy wydobyciu surowca. Rytmiczne ataki na wiertnie spowodowały, że Rosjanie przez dłuższy czas nie mogli kontynuować wydobycia. To podejście dowodzi, że Ukraińcy atakują już cały łańcuch dostaw ropy naftowej z Rosji, będącej istotnym źródłem przychodów budżetu Kremla. Rosjanie wydobywają na Morzu Kaspijskim prawie 10 milionów ton ropy rocznie. Ropa wydobywana w regionie kaspijskim trafia dalej przez system rurociągów Caspian Pipeline Consortium do naftoportu w Noworosyjsku. Tamtejsza infrastruktura także jest regularnie atakowana przez drony Ukrainy. Co ciekawe, 19 grudnia doszło także do ataku na tankowiec rosyjski na Morzu Śródziemnym, na którym dotąd nie dochodziło do takich uderzeń. To także dowód na rosnącą skalę działań Ukrainy. Ataki na Morzu Kaspijskim mogą zmusić Rosjan do rozciągnięcia obrony przeciwlotniczej, utrudniając ją w innych obszarach, które są zagrożone atakami. Presja jest kontynuowana wobec braku owoców rozmów pokojowych. Prezydent ukraiński Wołodymyr Zełenski poinformował, że USA zaproponowały ciąg dalszy rozmów pokojowych w formacie trójstronnym z udziałem Stanów, Ukrainy i Rosji. Ukraińcy poparli ten pomysł, oczekując w zamian nowej wymiany jeńców. Nie jest znana odpowiedź Rosjan, którzy sugerowali dalsze rozmowy dwustronne z USA w Moskwie. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Prezydent czeka. Cały czas czekam na stanowisko rządu wobec propozycji ustawy prezydenckiej obniżenia rachunków, powiedziała Wanda Buk, doradczyni prezydenta RP do spraw energetyki w rozmowie z podcastem Energy Drink. Prezydent proponuje obniżkę cen energii o 33% poprzez różne zmiany podatków i opłat. Rząd przekonuje, że nie ma środków w budżecie. Temat może wrócić po świętach, a więcej na stronie energydrink.today. Spór o węgiel.
PKP Cargo pozwała Skarb Państwa na prawie 1,5 miliardów złotych za decyzję premiera z 2022 roku o zakupie 12,5 miliona ton węgla nierosyjskiego przez PGE Paliwa i Węglokoks po wprowadzeniu w Polsce embargo na dostawy z Rosji. Pojawiło się wówczas ryzyko niedoborów węgla. Sukcesja ważna dla atomu. Sąd książęcy w Liechtensteinie oddalił apelację Zygmunta Solorza i uznał za skuteczną sukcesję w postaci oddania kontroli nad grupą Cyfrowy Polsat jego dzieciom. Solorz był zaangażowany w przeszłości przez spółkę ZE-PAK w plany budowy elektrowni jądrowej w Koninie. ZE-PAK oddał w październiku udziały w stosownej spółce na rzecz PGE. Teraz wieści z Europy. Rosjanie w Saksonii. Niemcy mają zdecydować w nadchodzących tygodniach o losie fabryki paliwa jądrowego Lingen, należącego do francuskiego Framatome, ale zaopatrywanego przez rosyjski TVEL w Dolnej Saksonii. To ważny komponent łańcucha dostaw do reaktorów porosyjskich w Europie, ale także potencjalne źródło wpływu Rosji. Renesans jądrowy w Szwecji. Szwedzki Vattenfall wysłał wniosek o wsparcie państwa przy budowie małych reaktorów jądrowych SMR przez spółkę zależną Videberg Kraft. Rząd ma zapewnić tanie pożyczki na budowę do 5 gigawatów z technologią Rolls-Royce albo GE Vernova. Decyzja inwestycyjna ma zapaść do 2029 roku. Cios przed świętami. Ataki Rosji na Ukrainę z 23 grudnia doprowadziły do zniszczenia infrastruktury energetycznej w okolicach Równego, Tarnopola i Chmielnickiego. Są całe obszary na zachodzie kraju pozbawione energii przed świętami Bożego Narodzenia. Jeszcze wieści ze świata. Serbia na pasku. Serbowie wynegocjowali z Gazpromem dostawy gazu w sezonie grzewczym do marca 2026 roku, pomimo planów dywersyfikacji z użyciem surowca Azerbejdżanu oraz poszukiwania kupca na aktywa Łukoila objęte sankcjami USA. Istnieje ryzyko, że Rosjanie zakręcą kurek. Dostawy pomimo sankcji. Tankowiec z Chin o nazwie Kunpeng dotarł do instalacji LNG małej skali Portowaja na Morzu Bałtyckim należącej do Gazpromu. Jest ona objęta sankcjami USA z czasów prezydentury Joe Bidena. Chińczycy używają gazowej floty widmo do odbioru LNG z Rosji. Strach przed awanturą. Ropa Brent drożeje do prawie $63 za baryłkę ze względu na ryzyko ataku USA na Wenezuelę. Według Wall Street Journal siły amerykańskie zgromadzone na Karaibach mogą posłużyć do interwencji zbrojnej. Źródła WSJ przekonują, że są tam już samoloty z żołnierzami i pojazdami opancerzonymi na pokładzie. To wszystko w materiałach przygotowanych dziś. Następne już po świętach. Życzę Państwu jeszcze raz spokojnych świąt. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.